Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. W dzisiejszym odcinku zrobimy razem chustę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Chusta dostała nazwę 11, ponieważ jest to 11, dokładnie 11 powtarzalnych rzędów. Ponieważ tych rzędów jest nieparzysta liczba, to chusta jest dwustronna, ponieważ nawet te ściegi reliefowe są i po jednej, i po drugiej stronie. Będę wykorzystywała włóczkę Zuza Natura od marki Opus Natura. Już wielokrotnie tę włóczkę Wam pokazywałam, mam kolor pomarańczowy. 100 gramów jest w jednym młotku i 508 metrów dokładnie. Ja na swoją chustę podaję Wam w opisie wymiary tej pomarańczowej chusty z początkowych zdjęć. Zużyłam mniej więcej 1,5 młotka. Przygotowałam również szydełko w rozmiarze 3 mm. Zabieramy się do pracy. Można zacząć od magicznego kółka, natomiast ja wolę chustę zaczynać od łańcuszka. Robię supełek początkowy i zrobię kółeczko z 4 oczek łańcuszka. Robię je dosyć luźno, można też zrobić 5 tych oczek łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Tutaj jest takie malutkie kółko na środku, to jest bezpieczniejsza wersja niż magiczne kółko. Rozpoczynamy od wykonania 4 oczek łańcuszka, narzut nitki, wbijamy się w tą dziurkę i robimy teraz 3 słupki. Te 4 oczka łańcuszka tutaj stanowią pierwszy słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. Teraz robimy sekwencję babciną, czyli 3 słupki. To będzie narożnik chusty. 2 oczka łańcuszka rozdzielające i znowu 3 słupki. Raz, 2 i 3. Mamy narożnik zrobiony. Oj. Jeszcze raz, tu muszę poprawić. O. 3. słupek. I teraz, żeby było odbicie lustrzane, tutaj, tak jak wspomniałam, jest słupek i jedno oczko. I tutaj również oczko łańcuszka i na końcu 1 słupek. W ten sposób mamy zrobiony pierwszy rząd. Wzór rozpoczynamy od wykonania 4 rzędów ściegiem babcinym. 2, 3, 4 oczka łańcuszka na obrót. Obracamy robótkę. I teraz zobaczcie, tutaj za tym słupkiem i w przestrzeni, tutaj mamy przestrzeń stworzoną z oczka łańcuszka i w tej przestrzeni robimy 3 słupki. Ponownie te 4 oczka łańcuszka początkowe stanowią nam pierwszy słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. W przestrzeni robimy 3 słupki. Mam 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające i teraz przechodzimy do narożnika chusty. W narożniku chusty będzie sekwencja 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Mam 3 słupki gotowe, 2 oczka łańcuszka rozdzielający narożnik i 3 słupki. Następnie znowu odbicie lustrzane drugiej strony, jedno oczko łańcuszka rozdzielające, narzut i teraz tutaj pod tym początkowym długim łańcuszkiem w tej przestrzeni robimy 3 słupki, 2 i 3, oczko łańcuszka rozdzielające i ostatni słupek robimy w trzecie oczko łańcuszka. Można się też wbić pod ten łańcuszek, jeżeli bardzo ciężko Wam tutaj jest zlokalizować. U mnie też to teraz tu jakoś słabo idzie. Wbicie się w to trzecie oczko łańcuszka. Robimy ostatni słupek. Luźniuteńko ten ostatni słupek robimy. Jeszcze 2 rzędy ściegiem babcinym. 4 oczka łańcuszka na obrót. Widzicie, ja te oczka łańcuszka też robię bardzo luźno i luźne robię słupki na końcu każdego okrążenia, żeby chusta nam się nie zwijała. Narzut nitki, pierwsza przestrzeń, 3 słupki. Raz, 2, 3.
i oczko łańcuszka rozdzielające. Przechodzimy do kolejnej przestrzeni. 3 słupki. Raz, 2 i 3. Oczko łańcuszka i narożnik, a w narożniku 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Narożnik wykonany, przechodzimy na drugą stronę trójkąta. Oczko łańcuszka, w tej kolejnej przestrzeni 3 słupki. 2 i 3. Oczko łańcuszka i kończymy tak jak poprzednio. W tej przestrzeni pod tym słupkiem 3 słupki. Pod łańcuszkiem, nie pod słupkiem, tylko pod łańcuszkiem. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające, następnie narzut i w trzecie oczko tego łańcuszka ostatni słupek. Trzecie okrążenie zrobione. Zaczynamy czwarte, wykonujemy je identycznie, czyli 4 oczka łańcuszka na początek, zaraz tu w pierwszej przestrzeni 3 słupki, oczko łańcuszka, tu w przestrzeni 3 słupki oczko, 3 słupki oczko, przechodzimy do narożnika, 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, tu 3 słupki oczko, 3 słupki oczko i kończymy dokładnie tak samo, tego już nie będę pokazywać. Spotkamy się na końcu, zbliżam się do końca rzędu, mam zrobione tutaj oczko łańcuszka i pod tym łańcuszkiem tutaj na początku robię 3 słupki, oczko i w trzecie oczko łańcuszka, luźno, ostatni słupek. Można robić tak dalej i wtedy będziecie miały chustę ściegiem babcinym. Natomiast ja teraz wprowadzę wstawki. 4 rzędy zrobione, przechodzimy do 5. rzędu. 5. rząd to będą tylko i wyłącznie słupki. Zaczynamy od 4 oczek łańcuszka, ponownie obracamy i teraz w tej pierwszej przestrzeni tutaj robimy 2 słupki. Pierwszy i drugi. A teraz przechodzimy do kolejnych oczek i nad każdym słupkiem poprzedniego rzędu i pod każdą przestrzenią stworzoną z oczek łańcuszka robię 1 słupek. Czyli teraz narzut nitki na szydełko, mam 3 słupki, raz, 2, 3 i nad każdym z nich w oczko każdego z tych słupków robię słupek. Pierwszy, drugi i tutaj trzeci. Następnie mam przestrzeń stworzoną z oczka łańcuszka. W tej przestrzeni również robię słupek. Narzut nitki. Kolejna trójka słupków. 3 słupki nad słupkami poprzedniego rzędu. 2 i trzeci. Narzut w przestrzeni stworzonej z oczka łańcuszka. 1 słupek. Narzut i znowu nad 3 słupkami 3 słupki i słupek pod przestrzenią. W narożniku dokładnie tak samo. Słupki nad słupkami. A w przestrzeni narożnika 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Raz, 2, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. I jesteśmy na drugiej stronie. Na drugiej stronie dokładnie to samo. Teraz narzut nitki nad 3 słupkami po 1 słupku, słupek w przestrzeni. 3 słupki, słupek, 3 słupki, słupek. Spotykamy się na końcu rzędu.
Zrobiłam słupek w przestrzeni, teraz nad 3 ostatnimi słupkami również po jednym słupku. W tej ostatniej przestrzeni tutaj 2 słupki, raz, 2, następnie oczko łańcuszka i ostatni słupek kończący okrążenie, jak zawsze. Mamy zrobiony rząd, w którym są tylko i wyłącznie słupki. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Będzie to również rząd słupków, ale słupków ażurowych. 4 oczka łańcuszka na początek, obracamy, narzut nitki i w tej przestrzeni pierwszej tym razem tylko jeden słupek. Oczko łańcuszka nad pierwszym słupkiem tego rzędu poprzedniego sobie możemy, tak to wszystko ładnie rozciągnąć. Tutaj jest oczko nad pierwszym słupkiem. Robimy słupek. Oczko łańcuszka, narzut. Jedno oczko pomijamy, w kolejne oczko słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające. Jedno oczko pomijamy, w następnym oczku słupek. Oczko, pomijamy, następny słupek, oczko, pomijamy i tak aż do narożnika. I jesteśmy blisko narożnika. Jedno oczko pomijamy i nad tym słupkiem tuż przy narożniku również wypada nam słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające w narożniku. Jeden słupek, 2 oczka, jeden słupek. I teraz odbicie lustrzane. Znowu oczko łańcuszka rozdzielające, nad pierwszym słupkiem słupek, oczko łańcuszka, jeden pomijamy, następne oczko, słupek, oczko, pomijamy, słupek i tak do końca spotykamy się tu. Kończymy okrążenie, mam zrobione oczko łańcuszka, tutaj zostały mi 2 ostatnie słupki, jedno pomijam, nad tym słupkiem robię również słupek, oczko łańcuszka i teraz mamy tą przestrzeń, odbicie lustrzane tamtej strony, czyli po zrobieniu tutaj oczka łańcuszka słupek w przestrzeni, oczko rozdzielające i w trzecie oczko tego łańcuszka, jak zawsze, ostatni słupek okrążenia. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Ile tu już mamy? 4, 5, 6, 7 rząd z 11. 4 oczka łańcuszka na początek tego rzędu obracamy i wracamy. Robimy identyczny rządek jak tutaj, czyli rządek samych słupków. Pierwsza przestrzeń tutaj 2 słupki, raz, 2. Następnie już tu nie robimy żadnych oczek łańcuszka rozdzielających. Następnie słupek nad słupkiem i słupek w przestrzeni między. Czyli nad każdym słupkiem i w każdej przestrzeni robimy po jednym słupku. Słupek nad słupkiem, słupek w przestrzeni, słupek nad słupkiem i słupek w przestrzeni. I tak aż do narożnika. Ostatni słupek tutaj nad słupkiem już narożnika. Następnie w narożniku 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I jesteśmy na drugiej stronie. Od razu słupek nad słupkiem tym tu narożnikowym, słupek w przestrzeni między słupkami, słupek nad kolejnym słupkiem, słupek w przestrzeni i tak do końca rzędu.
Ostatni słupek, słupek nad słupkiem i mamy już tylko przestrzeń, w niej odbicie lustrzane drugiej strony, czyli 2 słupki, oczko i w trzecie oczko łańcuszka robimy ostatni słupek okrążenia. Czasem to idzie troszeczkę trudniej, ja nie chcę robić pod jedną nitkę, bo wtedy to się za bardzo rozciąga. Ale jest ostatni słupek tego rzędu. I tak to się na razie prezentuje. Mamy 4 rzędy ściegu babcinego, następnie słupki, ażur, słupki. Przechodzimy ponownie do ściegu babcinego. 4 oczka łańcuszka na start. 3 słupki w tej pierwszej przestrzeni. Następnie oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i teraz pomijamy 3 kolejne słupki. Raz, 2, 3. W następnym, w oczku nad następnym słupkiem robimy 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające. Pomijamy 3. Raz, 2, 3. W czwarte oczko 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające. Narzut. Raz, 2, 3 pomijamy. W czwarte oczko 3 słupki. I tak pracujemy do narożnika. Oczko łańcuszka rozdzielające. Powinny tutaj zostać raz, 2, 3 oczka i narożnik. I w narożniku już robimy kolejną trójkę słupków. W tej przestrzeni narożnika 2 oczka rozdzielające i znowu w przestrzeni kolejne 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające. I znowu 3 oczka pomijamy. W czwartym 3 słupki. Oczko łańcuszka. 3 oczka pomijamy. W czwartym 3 słupki. Oczko łańcuszka i tak pracujemy do końca rzędu. Zrobiłam 3 słupki oczko i teraz znowu tutaj również powinny nam zostać 3 słupki. Raz, 2, 3. I te 3 słupki pomijamy, te 3 oczka i w przestrzeni pod tym łańcuszkiem robimy 3 słupki. Oczko łańcuszka i ostatni słupek w trzecim oczku tego łańcuszka. I jeszcze jeden rząd ściegiem babcinym, czyli 4 oczka łańcuszka, obrót, w pierwszej przestrzeni 3 słupki, raz, 2, 3, oczko, w następnej przestrzeni 3 słupki, oczko i tak tu w przestrzeniach po 3 słupki, aż do narożnika i tu się spotykamy. Mam narożnik, oczko łańcuszka oczywiście tutaj rozdzielające również, a w narożniku 3 słupki, 2 oczka i 3 słupki. Oczko łańcuszka rozdzielające, przechodzimy do przestrzeni, 3 słupki oczko, 3 słupki oczko, 3 słupki oczko, aż do końca. Tutaj w tej ostatniej przestrzeni pod łańcuszkiem znowu będą 3 słupki oczko i ostatni słupek w trzecim oczku łańcuszka.
Tutaj mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 okrążenie skończone. Teraz przechodzimy do dwóch ostatnich okrążeń. Okrążenie 10 to będzie okrążenie tylko i wyłącznie słupków. 4 oczka łańcuszka jak zawsze na początek. Obracamy. W tej pierwszej przestrzeni 2 słupki. Następnie słupki nad słupkami i słupki w każdej z przestrzeni stworzonej przez oczko łańcuszka. Czyli tutaj mamy 3 słupki nad 3 słupkami z poprzedniego rzędu i słupek w przestrzeni. Słupki nad słupkami, słupek w przestrzeni. I tak aż do narożnika, tu się spotykamy. Mamy narożnik, tutaj już wszędzie zrobiłam słupki nad słupkami, słupki w przestrzeniach, a w narożniku 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I znowu mamy 3 słupki nad słupkami, słupek w przestrzeni i tak do końca rzędu. Pod łańcuszkiem początkowym 2 słupki, oczko i ostatni słupek w trzecie oczko łańcuszka. I teraz ostatni rząd to będą słupki reliefowe. 4 oczka łańcuszka na początek. W tej pierwszej przestrzeni 2 zwykłe słupki, czyli robimy tak, jakbyśmy robiły zwykłe słupki, z tym, że jakby to był rząd zwykłych słupków, z tym, że od tego momentu będziemy robić zamiast słupki nad słupkami, to będziemy robić słupki reliefowe pod słupkami poprzedniego rzędu. Narzut nitki na szydełko, tak jakby to był zwykły słupek i teraz wbijamy szydełko nie w oczko, tylko pod pierwszy słupek poprzedniego okrążenia. I tutaj pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym słupkiem, swobodnie wyciągamy ją do góry i teraz pobieramy przez 2, czyli kończymy tak, jakbyśmy robiły zwykły słupek. Narzut nitki na szydełko, przechodzimy do następnego słupka i znowu zamiast się wbijać w górę w oczko, wbijamy szydełko pod ten słupek. Od prawej na lewo wychodzimy, pobieramy, przeciągamy pod słupkiem, wyciągamy troszkę do góry i przerabiamy. Pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i tak do narożnika. To są tak zwane słupki reliefowe przednie. Po zrobieniu kilku możemy sobie obrócić robótkę i zobaczyć, jaki uzyskujemy efekt. Robiąc słupki reliefowe, po drugiej stronie robótki robimy taki efekt, że te brzegi nam jakby wychodzą i chusta nabiera takiego ciekawego wzoru z tej strony, a z tej strony jest to taki wzór zwykły. Robimy słupki reliefowe przednie, aż tutaj do ostatnich, aż do narożnika. Tutaj również tuż przed narożnikiem wszystkie te słupki przerabiamy jako słupki reliefowe. Spotykamy się w tej dziurce narożnika. Jesteśmy już przy narożniku. Po tej stronie chusta będzie wyglądała tak, a tutaj ma właśnie taką strukturalną, można powiedzieć, formę. W narożniku 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Tutaj robimy słupki zwykłe, bo nie mamy żadnych tu słupków, żeby robić reliefy. Po zrobieniu tej sekwencji narożnika przechodzimy na drugą stronę słupków i robimy znowu słupki reliefowe przednie. Od pierwszego słupka zaczynamy. Słupki reliefowe przednie robimy tutaj na całej tej szerokości, aż do tego ostatniego słupka i tutaj się spotykamy na tym narożniku bocznym.
I kończymy ten ostatni rządek, ostatni słupek reliefowy pod ostatnim słupkiem, następnie 2 zwykłe słupki pod łańcuszkiem, oczko łańcuszka i słupek w trzecie oczko łańcuszka. Tak jak zawsze kończymy. I to jest wszystko. To jest 11 rzędów. Obrócimy sobie, zobaczymy jak to wygląda. I teraz zobaczcie, ponieważ rzędów jest nieparzysta liczba, to teraz zaczniemy od pierwszego rzędu. Zaraz pokażę, jak przejść z tych reliefowych słupków z powrotem na ścieg babciny i zaczniemy od pierwszego rzędu, dalej te same rzędy. Ponieważ tych rzędów jest nieparzysta liczba, to następny rząd z reliefami, czyli tutaj ten strukturalny właśnie wzorek, będzie kawałek dalej, ale po drugiej stronie chusty. Zaraz też to pokażę na tej dużej chuście, która już jest gotowa, dzięki czemu ten wzór jest dwustronny. Po jednej stronie chusta wygląda odrobinę inaczej, bo reliefy są, tutaj ten ścieg reliefowy jest bliżej, na drugiej stronie jest troszeczkę dalej, ale chusta jest dwustronna. Pokazuję teraz, w jaki sposób przechodzimy z powrotem do pierwszego okrążenia. Cztery oczka łańcuszka na start i obracamy robótkę i zaczynamy rządki tutaj, te babcine. Mamy zrobić 4. Zatem narzut nitki. W tej pierwszej przestrzeni robimy 3 słupki. 1, 2 i 3. Oczko łańcuszka. Przechodzimy podobnie jak przechodziłyśmy tutaj, ze zwykłych słupków na ten ścieg babciny. Nie ma znaczenia, że to są słupki reliefowe. Mamy zrobione oczko łańcuszka, narzut nitki i teraz 3 kolejne oczka pomijamy i w czwarte oczko wbijamy się i robimy w tym czwartym oczku 3 słupki. 1, 2, 3, oczko łańcuszka i znowu 1, 2, 3 pomijamy, w czwartym oczku 3 słupki i w ten sposób wróciłyśmy do rzędu pierwszego tego wzoru. Ściegiem babcinym podążamy tutaj, następnie w narożniku, podobnie jak było na początku, w narożniku 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki, znowu 3 pomijamy, 3 słupki, 3 pomijamy, w czwarte 3 słupki i tak dalej. Następnie obracamy chustę i robimy kolejny ścieg babciny, drugi, później trzeci, później czwarty, następnie rząd samych słupków, rząd słupków ażurowych, rząd samych słupków, 2 ściegi babcine, rząd samych słupków i rząd słupków reliefowych. Już będzie wtedy taki kawałek chusty zrobiony. Zrobimy znowu oczka łańcuszka obrót i wrócimy z powrotem do rzędu numer 1. Zatem mamy 11 powtarzalnych rzędów. Pokażę teraz większą część chusty, jak prezentują się te reliefy. Oto i większa część chusty. Tutaj mam ten splot reliefowy, który zrobiłyśmy razem przed chwilą, a następny po tej stronie jest dopiero tutaj, zobaczcie. I tak to wygląda. Zatem dwie wstawki reliefowe są po tej stronie, a jak sobie obrócimy tę chustę, to ona się prezentuje w ten sposób, że tutaj jest pierwszy rządek reliefowy, a drugi jest dalej. Jedna i druga strona chusty wygląda super. Ja sobie zakończyłam na dowolnym rzędzie, możecie zakończyć. Ja zakończyłam na rzędzie słupków za ażurem. I teraz zrobiłam wszystkie oczka tak jak należy. Zrobiłam ostatni słupek w tym kończącym łańcuszku. Robię dodatkowe oczko łańcuszka. Obcinam włóczkę, wyciągam ją, zaciągam ten supełek i teraz jeszcze nałożę włóczkę na igiełkę i pochowam pod oczkami. Podobnie tutaj, tej końcówki z tego początkowego łańcuszka nie obcinam tak po prostu, tylko też najpierw ją tutaj schowam troszeczkę pod oczkami dla bezpieczeństwa. Co jeszcze można zrobić? Można dodać jakieś tutaj atrakcyjne wykończenie tej chusty, albo w 3 narożnikach można dodać na przykład chwosty dekoracyjne. To już wszystko zależy od Was. Myślę, że ten wzór jest bardzo sympatyczny, nada się również dla osób początkujących, zatem go polecam. Zapraszam Was teraz do zobaczenia kilku zdjęć kończących, które mam nadzieję namówią Was do tego, byście tę chustę 11 wykonały razem ze mną.
A już teraz serdecznie Wam dziękuję za wspólne dzierganie i widzimy się w kolejnym tutorialu.